Siema, tu Wahacz. Wersja Rally Art wróciła jakiś czas temu do samochodów Mitsubishi, ale tym razem jako pakiet stylistyczny. W Polsce oferowany jest on w Eclipse Crossie i sprawdźmy, jakie zmiany Rally Art wprowadza, no i ogólnie jak wypada ten model Mitsubishi w 2023 roku. Przekonać się o tym mogłem w dłuższej niż zwykle perspektywie, ponieważ samochód do jazdy dostałem na 3 tygodnie, przez które zrobiłem nim około 2000 km w różnych warunkach. Testowany model na rynku jest z kolei od 6 lat, przy czym istnienie Eclipse Crossa podzielić można wyraźnie na okres przed i po liftingiem. Przed odświeżeniem mieliśmy bowiem w tym modelu oferowany zwykły silnik benzynowy 1.5 turbo 163 konie mechaniczne, a lifting z 2020 roku sprawił, że testowany model oferowany jest wyłącznie jako hybryda plug-in oparta o benzynę 2,4 litra i 2 silniki elektryczne, a całość generuje 188 koni mechanicznych. Pociągnęło to za sobą oczywiście podwyżkę ceny i mocno zmieniło grupę docelową dla tego modelu. Osoby myślące o poliftingowym Eclipse Crossie mogą liczyć w nim również na wyraźnie zmieniony wygląd nadwozia i chociaż ogólna bryła pozostała oczywiście taka sama, to dostaliśmy przeprojektowany i bardziej dynamicznie prezentujący się przód oraz przede wszystkim tył, gdzie zniknęła dziwna i brzydka moim zdaniem dodatkowa belka i obecnie ta część nadwozia ma lepszy, bardziej standardowy projekt i generalnie Eclipse Cross prezentuje się teraz naprawdę ładnie. Wersja Rally Art wprowadza całkiem sporo zmian, bo mamy przeprojektowane dolne części zderzaków, nakładki na progi oraz dodatkowe naklejki na drzwiach. Dochodzi też spoiler z tyłu i napis na masce w ciemnym kolorze. Dla mnie efekt tych modyfikacji wypada bardzo dobrze i dodaje Eclipse Crossowi sporo uroku. Niestety pakiet wymaga też pokaźnej dopłaty wynoszącej 11 600 zł i za tę cenę dochodzić by mogły też unikalne felgi, a nie dochodzą. W kabinie za to, decydując się na Rally Art, nie dostanie się żadnych większych modyfikacji, a nawet na takie drobne i w sumie podstawowe jak logo na kierownicy nie ma co liczyć, a szkoda. Wnętrze Eclipse Crossa w przeciwieństwie do jego nadwozia już się wizualnie zestarzało, ale w sumie takie tradycyjne podejście to część DNA Mitsubishi, więc dla fanów marki nie jest to niczym złym, bo dzięki temu nie ma też żadnych udziwnień w sposobie obsługi. W Rally Art liczyć można na inne dywaniki, no ale to trochę mało. W górnych częściach deski rozdzielczej oraz drzwi w Eclipse Crossie mamy wysokiej jakości tworzywo, które jest miękkie. Podobają mi się też wstawki ze skóry, które spotkać można na drzwiach. Też jest skóra na podłokietnikach, które są odpowiednio miękkie. Przyjemnym dodatkiem są te elementy z materiału imitującego włókno węglowe na drzwiach oraz tutaj można je spotkać. W niższych częściach kokpitu mamy materiały gorszej jakości, twarde, które wyglądają bardziej plastikowo. Na tunelu środkowym mamy z kolei dużo fortepianowej czerni, którą ciężko jest utrzymać w dobrej kondycji, więc nie jest to praktyczne. Też niezbyt ładnie się ta sekcja prezentuje. Jeśli chodzi o detale, to zostały one odpowiednio precyzyjnie wykonane, tylko mają bardzo niespójny design. Na przykład ten przełącznik grzania foteli wygląda zupełnie inaczej, jakby z innego samochodu wyciągnięty względem na przykład tego zaciągania hamulca ręcznego, więc to trochę wpływa, te niektóre designerskie rozwiązania, na odbiór całości, no ale do jakości tego nie można się przyczepić. Tak samo do spasowania, więc nie wydaje tutaj niepożądanych dźwięków. Zatem ogólnie jakościowo nie ma tutaj fajerwerków i czuje się, że ten model startował kiedyś ze znacznie niższego pułapu cenowego, gdy był tylko spalinowy, no ale jest trzymany dobry poziom w testowanym egzemplarzu. Jasne skóry o naprawdę dobrej jakości zdecydowanie poprawiają odczuwalne wrażenia. Na wstępie wspominałem o tym, że uczynienie z Eclipse Crossa wyłącznie hybrydy odbiło się na jego cenniku i dla przykładu przedliftingowa wersja tego modelu kosztowała w 2019 roku w podstawie z manualem i napędem naprzód 93 990 zł, a z najbogatszym wyposażeniem i z napędem na 4 koła 147 990 zł. Obecnie cennik startuje od 219 990 zł, a z dostępnym rabatem 20 000 schodzi poniżej psychologicznej bariery 200 000 zł, no ale wciąż różnica jest duża, nawet biorąc pod uwagę to, jak generalnie podrożały samochody przez ostatnie kilka lat i również fakt, że obecnie Eclipse Cross oferowany jest wyjściowo z lepszym wyposażeniem odpowiadającym górnym półkom z cennika przed liftingiem. I tak w bazowej obecnie wersji Intense Plus dostaje się pełne światło LED, dwustrefową klimatyzację, adaptacyjny tempomat, podgrzewane fotele i kierownice, kamery 360 stopni, czujniki parkowania, elektrykę fotela kierowcy czy komplet systemu bezpieczeństwa. Brakuje tu może fabrycznej nawigacji, ale przy obecności Android Auto i Apple CarPlay nie jest to jakiś wielki problem, a poza tym wyposażenie jest wystarczające i nie ma na co narzekać.
W związku z tym droższe i testowane InStyle Plus jest bardziej propozycją dla osób, które nie liczą się za bardzo z pieniędzmi i są w stanie dopłacić 13 000 złotych za w sumie bajery, bo tak można sklasyfikować w pełni skórzaną tapicerkę, wyświetlacz head-up niestety z dodatkową szybką, lepsze audio czy elektrycznie sterowany też fotel pasażera. W gamie jest też odmiana Blue Sky, gdzie pojawia się szyberdach. Jak na japońskiego producenta przystało, oferta oparta jest o wspominane półki wyposażeniowe i możliwość zamawiania pojedynczych opcji jest minimalna. Dopłacić można w Eclipse Crossie jedynie za inny lakier i oczywiście za pakiet Rally Art. Są też różne akcesoria. W wersji InStyle Plus samochód można mieć też za 2476 zł netto albo 3046 zł brutto miesięcznie w wynajmie długoterminowym i taką ofertę przygotował partner Wahacz TV, czyli firma Carlis Polska przy 2-letnim okresie wynajmu, 20 000 rocznego limitu kilometrów i przeglądach i częściach eksploatacyjnych w cenie. Dodatkowo widzowie kanału mogą otrzymać bonus w postaci darmowego podstawienia zamówionego auta pod wskazany adres. Wystarczy w uwagach do zamówienia na stronie wpisać kod Wahacz Free. Dokładne informacje wraz z linkiem wrzuciłem w opisie filmu. Kod działa na wszystkie dostępne modele, też te w leasingu operacyjnym. Układ hybrydowy w Eclipse Crossie opiera się, tak jak wspominałem, o silnik benzynowy 2,4 litra, który jednak może mieć różne zastosowania. W zależności od potrzeb może on działać chociażby jako generator prądu ładujący akumulatory, z których to dopiero energia jest przekazywana do dwóch silników elektrycznych, gdzie każdy napędza jedną z osi. Z przodu mamy 82 konie mechaniczne, a z tyłu 95. Czasami, na przykład jadąc szybciej albo mocniej przyspieszając, benzyna bezpośrednio napędza koła, albo samodzielnie, albo z pomocą energii z akumulatorów. Ewentualnie może ona też ładować baterie nadwyżkami energii. Generalnie dostępnych kombinacji jest tutaj wiele i komputer w zależności od potrzeb często żongluje aktywnymi trybami. Pracę układu śledzić można na zegarach, a w lewej tarczy mamy bardzo klarowny wskaźnik pokazujący, jak mocno można wciskać pedał gazu, aby pozostać w trybie elektrycznym i podoba mi się takie rozwiązanie, bo daje ono dużą kontrolę kierowcy. Samochód oferuje też kilka trybów jazdy, ale nie ma wśród nich sportowego, a są te bardziej przystosowane na gorszą jakość nawierzchni. Na normalu auto tak przyspiesza od 0 do setki. Oraz tak od 90 do 140 km na godzinę. Eclipse Cross ogólnie nie jest modelem o jakiejś ostrej charakterystyce przyspieszania, bo wolnosący silnik nie zapewnia punktowego, powiedzmy, kopnięcia jak mocne turbobenzyny, a też energia w akumulatorach, chociaż powoduje efekt natychmiastowej reakcji na wciśnięcie gazu znany z elektryków, to głównie dzieje się tak przy niższych prędkościach, a poza miastem nie jest on specjalnie odczuwalny i mamy w przypadku testowanego Mitsubishi do czynienia z modelem dla osób, które nie potrzebują auta do szaleństw, tylko do podróżowania w normalnym i płynnym stylu. Słowa płynny nie użyłem tutaj przypadkowo, ponieważ za sprawą zastosowania takiego układu hybrydowego, a nie innego, jazda Eclipse Crossem wolna jest od jakichkolwiek szarpnięć, zawahań znanych z klasycznych skrzyń biegów czy tego typu rzeczy i dzieje się tak bez względu na sposób wciskania gazu. Mniej pozytywną konsekwencją projektu hybrydy w tym aucie jest fakt, że silnik, nie będąc nieraz bezpośrednio powiązany z kołami, ma tendencję do jednostajnego wycia podczas przyspieszania. Na szczęście czterocylindrowa benzyna cechuje się bardzo dobrą kulturą pracy i to sprawiało, że w Eclipse Crossie na trzymanie stałych obrotów praktycznie nie zwracałem uwagi, chociaż jestem na to dosyć wyczulony, więc jest tu naprawdę ok. Ogólna dynamika samochodu dla mnie była wystarczająca, aby jeździć, tak jak wspominałem przed chwilą, w normalnym tempie bez względu na warunki, bo w mieście wiadomo, że Eclipse Cross da radę, ale też na przykład zabrałem to auto w długą trasę w góry i nie czułem, czy to na drodze ekspresowej prowadzącej w te góry, czy już w terenie górskim, stresu przed wykonywaniem różnych manewrów, czy potrzeby większej mocy. Mówię tutaj o sytuacji, w której jechałem z pustymi akumulatorami w trybie hybrydowym, ponieważ bateria o pojemności 13,8 kWh pozwala
pozwalają na przejechanie w trybie elektrycznym w lecie około 40 km. Na ten zasięg nie miało większego wpływu, czy jechałem w mieście, czy z wyższymi prędkościami około 100 km na godzinę, no ale fakt zostaje, że w trasie ta energia szybko się wyczerpuje. W terenie zabudowanym 40 km ma inny wydźwięk i wtedy bardziej można docenić jazdę w trybie elektrycznym. Bez względu na warunki, mocne silniki elektryczne powodują, że mając energię można całkiem ostro przyspieszać bez budzenia do życia benzyny, a prędkość maksymalna na prądzie to 135 km na godzinę. Moc jednostek elektrycznych daje też o sobie znać, gdy zasięg na prądzie wynosi 0 według komputera, bo jakaś porcja energii w akumulatorach zawsze zostaje i wtedy całkiem żwawo przyspieszać można bez udziału benzyny do około 50 km na godzinę, a raz udało mi się nawet zrobić to do 80 km na godzinę. Nie dzieje się tak zawsze, bo czasami spalinowiec ingeruje szybciej, ale wciąż w żadnej innej rozładowanej hybrydzie takich wyników nie udało mi się osiągnąć. Eclipse Cross oferuje też możliwość aktywacji trybu oszczędzania energii w akumulatorach na później, albo ładowanie ich przez silnik spalinowy, ale nie ma to za bardzo sensu, biorąc pod uwagę zwyżkę spalania. Jedynym rozsądnym wyjściem jest zatem ładowanie z zewnętrznego źródła i można to zrobić standardowo prądem zmiennym poprzez kabel typu drugiego z przeciętną mocą do 3,7 kW, co sprawia, że korzystając z wallboxa ładowanie trwa około 3,5 godziny, a z domowego gniazdka 5,5 godziny. Eclipse Cross, to ciekawe, oferuje też złącze Shademo na prąd stały i tam moc 22 kWh, dzięki czemu do 80% naładować można auto w mniej niż pół godziny. Biorąc pod uwagę jednak ceny ładowania na mieście prądem stałym, sądzę, że traktować to można bardziej jako rozwiązanie na specjalne okazje, a na co dzień tanie ładowanie ze swojego gniazdka. Gdy energia w akumulatorach się wyczerpie, to w trybie hybrydowym Eclipse Cross zużywał mi w Warszawie średnio 6,5 litra na 100 km. Na zwykłych drogach pozamiejskich były to wyniki w okolicach 6-6,5 litra, a w górach 7,5 litra. Na drogach ekspresowych spalanie wynosiło około 8,5 litra, a na autostradzie około 10 litrów, zatem pomimo wsparcia elektryków duży silnik robi tutaj swoje. Energię odzyskiwać można też poprzez hamowanie i podoba mi się, że w testówce mamy aż 5 stopni intensywności rekuperacji energii, co przydawało mi się zwłaszcza na górskich zjazdach. Sterowanie samochodem z kierownicy jest wygodne, z prawej strony mamy przyciski odpowiadające za tempomat, z lewej z kolei steruje się telefonem, systemem audio, jest też przycisk do szybkiego odpalania kamer, zawsze pod ręką, co jest całkiem dobrym pomysłem. Gorzej wypada niestety obsługa komputera, ponieważ do niego oddelegowane zostały przyciski obok zegarów, które są co prawda odpowiednio duże, więc to nie jest jakiś wielki problem, no ale wciąż nie jestem zwolennikiem tego, że trzeba do nich sięgać, gdy na przykład na kierownicy tutaj mamy nieużytkowane zaślepki. Komputer pomiędzy fizycznymi tarczami zegarów nie oferuje jakiejś dużej funkcjonalności, ale wszystkie te najważniejsze podstawowe informacje związane z monitoringiem działania układu hybrydowego, czy też parametrów jazdy, można sobie tutaj w przystępny sposób wyświetlić. Są tutaj również ustawienia, które już gorzej wypadają, ponieważ mamy długą listę przewijaną góra-dół. Na szczęście nie ma tutaj zbyt wiele rzeczy takich, które się często zmienia, więc zazwyczaj się po prostu zajrzy tutaj raz i nie będzie zbyt często później wchodzić, no ale wciąż jest to kiepsko zaprojektowane, a też nie pomaga fakt, że nie mamy tutaj języka polskiego i naprawdę przy tak małej ilości tekstu do przetłumaczenia Mitsubishi mogłoby przez tyle lat jednak się zebrać i ten brak uzupełnić. Obecność jakichkolwiek ustawień tutaj jest szczególnie dziwna, jeśli weźmie się pod uwagę, że w każdym poliftingowym Eclipse Crossie dostaje się system inforozrywki z 8-calowym ekranem i tam też jest sekcja ustawień samochodu, które są w wygodniejszy sposób zaprezentowane. Gdyby wszystko było w jednym miejscu, byłoby jeszcze lepiej, no ale te najważniejsze rzeczy i więcej ich jest jednak tutaj, więc to wypada ok, a tutaj mamy dobrze zaprojektowane menu, też bardzo dobrą reakcję na dotyk. Wyświetlacz ten ma co prawda nie najlepszą jakość, nie ma tutaj zbyt wysokiej rozdzielczości, no ale jest ona wystarczająca. Mamy też nawigację, która niestety nie wyświetla się na połowie czy coś, tylko musi być pełnoekranowo, więc ekran domowy z kolei się trochę marnuje, no ale generalnie w tych takich najbardziej elementarnych zastosowaniach jest to rozwiązanie chociaż mało już nowoczesne, to ok. Mamy też integrację ze smartfonami poprzez Android Auto i Apple CarPlay, niestety przewodową. Sekcja elektryczna pozwala na monitoring sporej ilości rzeczy związanych z działaniem układu hybrydowego, co właśnie w hybrydach plug-in, a nawet w zwykłych elektrykach nie zdarza się zbyt często, więc jeśli ktoś chce sobie precyzyjnie
sprawdzać różne rzeczy związane z działaniem samochodu i tego, jak pracuje układ hybrydowy, no to będzie taka osoba tutaj zadowolona z tego, co przygotowało Mitsubishi. Może też sobie ustawiać zegar ładowania, tego typu sprawy, więc wszystko, co istotne, jest. Pod ekranem mamy w pełni fizyczny panel klimatyzacji, bardzo wygodny. Inne funkcje też mają swoje fizyczne i dedykowane przyciski, czy to związane z działaniem układu hybrydowego, czy też na przykład podgrzewanie foteli. I to jest właśnie siła tego samochodu, że nie ma tutaj żadnych udziwnień, jeśli chodzi o sposób obsługi, żadna poważna funkcja nie jest ukryta gdzieś w menu, więc jeśli ktoś poszukuje auta takiego, że się wsiądzie i generalnie będzie od razu wszystko wiadomo, co, gdzie jest i jak działa, no to Eclipse Cross nie zawiedzie oczekiwań. Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego jest niewielki, lekki i cienki, więc nawet tutaj troszeczkę ostrzejsze kształty można mu wybaczyć. Wykonany został z całkiem dobrej jakości czarnego, lekko chropowatego plastiku. Lusterka boczne w testowanym Mitsubishi są naprawdę duże. Odpowiednich rozmiarów jest też frontowa szyba, która nie jest jakoś mocno pochylona i nie kończy się daleko od głowy kierowcy. Dobrze widać z kolei przez nią maskę, która jest poziomo poprowadzona. Widoczność na boki jest dobra. Z tyłu poprzekątnej mamy masywny słupek. Tylna szyba nie jest już tak nisko poprowadzona jak kiedyś, kiedy jeszcze przed liftingiem była dodatkowa sekcja na dole, no ale wciąż nie jest źle. Jest ona też sporych rozmiarów, ale za to wyraźnie pochylona. Kamery systemu 360 stopni oferują bardzo niską rozdzielczość wyświetlonego obrazu. W cenie samochodu zdecydowanie czegoś lepszego bym się spodziewał. Na szczęście dostajemy tutaj niezłą dynamikę tonalną i bardzo dobrą płynność. Można też sobie przełączać widoki, na przykład odpalić widok z prawego przedniego nadkola, co się może przydać gdzieś podczas wjeżdżania w jakieś miejsca parkingowe. Jeśli chodzi o pole widzenia, to po boku jest ono dobrze kontrolowane i do tego nie mam zastrzeżeń. Gorzej wypada za to fakt, że obiektyw tylnej kamery jest zbytnio skierowany moim zdaniem do dołu. Zwrotność Eclipse Crossa jest całkiem niezła jak na auto mające 454 cm długości i 180 cm szerokości. I ogólnie gdzieś na przykład na parkingach manewrowało mi się nim dosyć lekko, ale też czuję się w stylu pracy układu kierowniczego, że nie jest to auto miejskie. Przy wyższych prędkościach mamy do czynienia z wyraźnym wygładzeniem reakcji, co skutkuje przewidywalnym stylem prowadzenia, który nie ma w sobie żadnego sportowego, czy nawet bardziej wyrazistego charakteru, ale aby bezstresowo po prostu dojechać do celu, sprawdza się dobrze i nawet w górach samochód nie wymiękał. Zawieszenie Eclipse Crossa jest zestrojone też z myślą o podróżach w spokojniejszym stylu i oferuje dosyć miękkie reakcje z wyczuwalnymi przechyłami na zakrętach, ale nie w stopniu, by przeszkadzały podczas codziennego użytkowania, więc jest tutaj rozsądny balans. Dekoracyjne oświetlenie we wnętrzu Eclipse Crossa, podobnie jak przyciski, podświetlone zostały na kolor pomarańczowy. Dekoracyjne elementy, na które składają się lampki na tunelu środkowym oraz na drzwiach, w kieszeniach oraz trochę wyżej w okolicach klamek, są bardziej intensywnie czerwone, a przyciski trochę mają bledszą barwę. Moim zdaniem jest to ok rozwiązanie, ponieważ tego typu kolorystyka nie jest często spotykana w samochodach i tworzy tutaj trochę wyróżniający się bardziej nastrój. Na zegarach biel dobrze się z tymi pomarańczowymi elementami komponuje. Poza kolorystyką nie ma tutaj żadnych, jeśli chodzi o formę, wyróżników, jest mocno standardowo. Wszystkie instrumenty pokładowe doczekały się swojego źródła światła. Przednie światła Eclipse Crossa mają wyrazisty projekt ze smukłymi segmentami do jazdy dziennej, które zostały zintegrowane z kierunkowskazami. Wszędzie z przodu mamy LEDy. Ta sama technologia jest w kierunkowskazach w bocznych lusterkach. Z tyłu niestety znalazły się w nich zwykłe żarówki, światła pozycyjne są za to diodowe i też mają ciekawy kształt. I to wszystko sprawia, że testowany Mitsubishi według mnie po zmroku wygląda naprawdę dobrze. Szkoda, że LEDów zabrakło także na oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Światła główne umieszczone zostały w soczewkach i ich precyzja odcinania poziomego strefy jasnej od ciemnej wypada bez zarzutu. Tak samo dobra moc świecenia jest w nich ok. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę, że testowany Eclipse Cross kosztuje wyraźnie ponad 200 000 złotych, to można by już oczekiwać na tej półce cenowej jakichś adaptacyjnych funkcji, a dostajemy tutaj niestety zwykłe, statyczne rozwiązanie.
Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki przyzwoity zapas wolnej przestrzeni. Nad głową też jest ok, ponieważ nawet przy mocnym wyprostowaniu się od podsufitki dzieli mnie jeszcze taki margines. Tunel środkowy w testowanym modelu jest w niewielkim stopniu wystający. Szkoda, że pasażerowie tylnej kanapy, co prawda mogą sobie podgrzewać fotele, ale nie mają żadnego portu USB do dyspozycji, jest tylko gniazdo 12V. Dwa USB są za to z przodu, oba w standardzie A. Tylna kanapa wyposażona została w rozkładany podłokietnik. Bagażnik samochodu ma nierobiącą wrażenie pojemność 359 litrów. Dostajemy tutaj dosyć wysoki próg załadunkowy, sporych rozmiarów otwór, chociaż nie jakiś bardzo szeroki, oraz regularne kształty. Po obu stronach w kufrze mamy płytkie kieszenie w nadkolach. Z prawej strony jest też uchwyt na jakąś torbę. Pod podłogą z kolei mamy schowki, chociażby na zestaw naprawczy czy kable. Bagażnik nie ma elektrycznie sterowanej klapy, co przy cenie samochodu można postrzegać za rozczarowujące. Po złożeniu drugiego rzędu siedzeń uzyskać można maksymalne zdolności ładunkowe samochodu, czyli 1108 litrów. Oparcia się wtedy zauważalnie unoszą. Podsumowując, Mitsubishi Eclipse Cross to model, w którym żałuję, że zniknęły zwykłe układy napędowe, ponieważ jest to dobry samochód dla osób, które lubią bardziej klasyczne podejście do ich budowy, z fizyczną obsługą bez udziwnień i fajnym, odprężającym stylem podróżowania, a po liftingu dochodzi też tutaj naprawdę atrakcyjny wygląd. Generalnie przez 3 tygodnie użytkowania tego modelu polubiłem go, niczego mi w nim nie brakowało i mógłbym nim też spokojnie jeździć jeszcze bardziej długoterminowo. Niestety hybryda plug-in mocno winduje cenę do poziomu, gdzie konkurencja robi się już bardzo zacięta, a układ hybrydowy Eclipse Crossa jest co prawda udany i szczególnie wymieniłbym wśród zalet jego płynność pracy, ale zarazem nie jest zbyt oszczędny i całościowo nie ma tutaj sytuacji, w której zmiatałby on konkurentów. I to wszystko, co przygotowałem o Eclipse Crossie. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlist Polska i ich ofercie. Jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!